Cześć kochani, z tej strony Ania. Pokażę Wam dzisiaj, jak przyszyć guzik do strony bazowej lub elementu ruchomego w sposób bezpieczny, tak aby dziecko, które się będzie nim bawić, sobie nie zrobiło krzywdy i go nie oderwało. Do przyszycia guzika będziemy potrzebować nożyczki, nić, igłę, najlepiej z jakimś dużym oczkiem, ja mam tutaj taką swoją ulubioną. Oczywiście guziczek i bazę. W moim przypadku jest to kawałek filcu. Po pierwsze, zanim zaczniemy, musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, aby przyszywać guzik nie jedną, lecz podwójną nicią. Obetnijmy sobie od razu dwie nici. Mniej więcej mam 40 cm. Dobrze. Końcóweczki bierzemy razem. I przeplatamy przez dziurkę dwie nici. Hop. Bierzemy i zabieramy drugą końcówkę. Mamy tutaj 4 nici na końcu. Teraz robimy pętelkę. Taką zwyczajną, najzwyklejszą pętelkę. Hop. I zaciskamy. Tą końcówkę za słupełkiem obcinamy. Dobrze. Mamy już nawleczone dwie nici na igłę. Teraz kolejna ważna kwestia to odpowiednie zabezpieczenie tej nici przed jeszcze przeplataniem guzika. Także wkuwamy się od spodu na wierzch, tu do samego końca, niteczkę bierzemy i z powrotem z wierzchu pod spód. I zobaczcie, zrobiła nam się tutaj taka pętel, takie oczko. Teraz musimy igłę włożyć w to oczko do środka i zacisnąć. I teraz nitka naprawdę jest mocno zakotwiczona, także nie ma problemu, że coś nam ucieknie w międzyczasie. Dobra, przystępujemy do przyszywania guzika. Wkuwamy się znowu od spodu. Hop. Bierzemy guziczek. Teraz igłę w pierwsze oczko. Hop. I w drugie, pod spód. I tę czynność musimy powtórzyć co najmniej 4 razy. Czyli znowu drugi raz, hop, w jedno oczko i w drugie. I znowu trzeci raz, hop. I czwarty. Dobrze. Jak już mamy obie nici znowu na spodzie, to wkuwamy się igłą bardzo powierzchownie w materiał filcu. O, i zobaczcie, znowu mamy takie oczko. I igłą w to oczko ponownie wkładamy i zaciskamy. Dopiero teraz odcinamy nasze nici od igły. Tutaj mamy 4 nici, dzielimy je sobie na pół, czyli dwie w prawej ręce, dwie w lewej i znowu robimy dwie pętelki. Jedna, zaciskamy i druga. Hop. I dopiero teraz odcinamy nici. Zobaczcie, nasz guziczek jest gotowy, jest bardzo mocno przytwierdzony, nic tutaj się nie może stać, nawet jak dzieciątko będzie mocno za niego szarpać. Także ten etap skończyliśmy. Pokażę Wam 3 sposoby, jak wykorzystać guziczki. Tych sposobów jest o wiele więcej, ale to w następnych odcinkach. Jak mamy jakiś guziczek ozdobny, to on sam sobie jest, słuchajcie, świetną ozdobą. Dzieciątko bardzo fajnie lubi go dotykać, się nim bawić. Kolejna kwestia to guzik może być elementem zaczepnym elementów ruchomych. Tu mam taki element dwustronny i można go fajnie tutaj zaczepić. To świetnie rozwija umiejętności manualne u dzieciaczków. Jak go zrobić, pokażę Wam w następnym odcinku.
A trzeci sposób, jak wykorzystać guziczki, to mogą one być rodzajem faktury i dodatkowo pobudzać takie manualne doznania sensoryczne u dzieci. Także tych sposobów jest o wiele więcej. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że pomogłam Wam i rozwiałam pewne wątpliwości. Jeżeli Wam się podobało, poproszę o łapkę w górę i subskrybowanie kanału. To tyle. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.